Okej, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Absolutnie wszystko, co do każdej po prostu najmniejszej rzeczy w Blizzardzie, to jest szataństwo, zło i najgorsze, co jest w aktualnym Blizzardzie, w aktualnym WoWie, to sorry, mam dla was złe wieści. Jesteście obrońcami Blizzarda. Ej, naprawdę, francuski akcent dla Nightboardów, zajebista sprawa. To jest strasznie wygodne do takiego przedstawiania takiej narracji teraz. Bo go już nie ma, to można wszystko na niego zrzucić. Ale znowu nie mogę, że ja z jakby dochodzimy do tych samych konkluzji w ogóle jeszcze zanim filmik obejrzę. Wiecie, z kim mi się to kojarzy? Sorry za wątek. Z Korwinem. To jest taki faktycznie, tutaj jest jakiś taki vibe, że strzel, rzucam taki hot take, jeb, nie? I czekam na jakieś takie po prostu huczne reakcje, takie głośne. No ale dobra, oglądamy. Sponsored by Audible. Burn it! Wow. Hello Internet, Taliesin here, and this is a video I wasn't planning, but which I feel like I have to make for reasons that I hope will become clear as we go on. But today, Dawaj, Tali, Internet, we are talking about Don't hold back. Sylvanas. We are talking her character and story arc from Battle of Azeroth and the burning of Teldrassil onwards. And we are talking about whether disgraced ex-senior creative director Alex Afrasiabim sabotaged her as some sort of spiteful parting shot to the company and the game, or perhaps just through Od razu wytłumaczę, o co chodzi. Jest po prostu znaczy ja się też tam nie wczytywałem, od razu powiem, żeby było jasne, ale tam widziałem coś tam jakiś taki, czy to tweet był, nie wiem, to mnie poprawcie tutaj na czacie, jak to było, ale było coś, co twierdziło, że tak powiem źródło, które twierdziło, że spalenie Teldrassil to był skutek jakiegoś pseudo właśnie sabotażu, kurde, że nie wiem, czy to nie jest za mocne słowo, ze strony Afrasiabiego i że on to jakoś wymusił, prawda? Czy coś takiego? A topic that's been gathering traction online recently since byli, a creator wildly more popular than me, and rightfully so, frankly. No, a ja bym się tu kłócił. Because, I mean, have you seen this man's loft? That is one beautiful loft. That is a proper YouTuber loft right there. Fair play. I cannot compete with that kind of beamwork. But byli tweeted about this, inspired by Ian Bates, aka Red Shirt Guy, aka very close dear personal friend of mine, ever since I touched his back that one time in the Warcraft Q&A. And in the Ian Bates tweet that byli was talking about, Ian Bates was talking about a tweet from last December from Michelle Morrow, the voice actor for Alleria in Hearthstone. And in that tweet, Michelle is talking about it. It being the idea that, in Bell's interpretation at least, Afrasiabi had the last laugh with Sylvanas, pretty much destroying her arc and surely leaving remaining writers in a strange position. And I know he's making a video on the subject, which will be out before this video is published, but not before it's recorded. So this is not a response to his video, because I haven't seen it. I've actually been in contact with him about it. No, rather, this is to tell you what I know about the impact that Afrasiabi had on where Sylvanas and the story of WoW are at right now. Because, as it happens, I know a fair bit. As I hint at in this reply to Bell, I have heard some things on this... Czekaj, ja to muszę przeczytać. Was set on... way I've heard it is that Avril was set on Sylvanas' turn in BFA and was moved off the team for no obvious reason after it was announced, but before it was properly worked out that you chose me. Subject. And judging by the responses of ale to czyli faktycznie zgadza się to, że to był jakby jego gdzieś tam and Townley, some other famously in with the devs personalities. I'm not the only one. And at this moment where this is a buzz topic and opinions about it are being formed and hot takes being made online, I think it's maybe important to share exactly what I know to help inform the wider conversation. Because, as I will show you, there is more than a little truth about the idea that Afrasiabi decided on a certain direction for Sylvanas, which the rest of the writers on WoW didn't necessarily share or agree with, and that the current team may... Czyli Afrasiabi miał ten pewien pomysł na ten kierunek jakby z lore w tym Sylvanas i tak dalej. Faktycznie Afrasiabi tam dużo był, mocno z tą Sylvanas, bo jak pamiętam były te Q&A, to on zawsze tam opowiadał, się tam wgłębiał tą Sylvanas, że ona jest taka siakowaka. Pamiętam jak Afrasiabi powiedział, że ona jest gorsza od Garosza, odpowiadając na jakieś tam pytanie. I że on jakby wyznaczył faktycznie. And also to be clear, this isn't a speculation video when it comes to that statement. I've got receipts. So allow me for one moment to talk about
sources. Boy. Obviously, it's known that in my time covering World of Warcraft, I have come into contact with a number of talented and amazing people connected to the game in some way. Here's me touching Ian Bates's back, for example. And some of those people make the game. That basically can't be helped to a certain degree. And some of those people I become genuinely friendly with. Terran Gregory and Christy Golden are pretty obvious examples of people Damn. Fajnie jest być zagranicznym twórcą, that I co? would consider Nie, sorry. Tutaj padł przykład Christy Golden. Akurat ja mogę, że tak powiem, I can refer do tego, że on jest tutaj blisko widocznie z Christy Golden, bo ja też, nie to, żebym się chwalił, jakby tutaj, to wiecie, to nie o to chodzi, nie? Ale ja też raz widziałem Christy Golden na oczy i byłem 10 metrów od niej na sali z krzesłami na Pyrkonie. Więc nie to, że się chwalę, nie? Ale... No. real-life friends. More often than not, though, when it comes to people who work on WoW, I'm just someone who makes funny videos about their work, which get passed around the office every now and then. And what that means over the years is that people that I've met at Ale to musi BlizzCon or być, shared powiem wam, to musi, sorry, to jest jakby off-top, ale to musi być ciekawa świadomość, że jesteś twórcą, robisz filmik i masz z góry taką świadomość, że Blizzard obejrzy ten filmik. jokey emails with have on occasion Zajebiste. shared with me certain little tidbits of information that they think I'll appreciate or enjoy on the understanding that it's off the record and I'm not going to go around shouting it from the rooftops. And 9 times out of 10, this is stupid, harmless stuff. For example, did you know that the Nightborn were originally conceived to all have French accents in Legion? Because they were, and if you think about it, that's a really good idea. No? On paper, right? You're talking about this decadent society Czemu tego nie with zrobili? masked balls and vineyards and indulgent clothes. Ej, A lot naprawdę, francuski akcent dla Nightbornów? Zajebista sprawa, of czemu their tego nie design zrobili? has a genuine 18th century let them eat cake feel to it. Further solidified by all those Suramar quests that have you sneaking around, plotting to overthrow kurde. the corrupted No monarch bez and kitu getting jeszcze all właśnie akcja jakby z tym, że tam te wina śroją i tak dalej, ale faktycznie jeszcze to, że jest ta jakby rebelia, wiecie, ta rewolucja, jaka ona Can you jest hear the świetna. people sing, building up Thalyssira's resistance army? Of course, you might I consider to się nawet nazywało to, przecież oni się dosłownie nawet nazywali. A, cholera, tam było takie bardzo konkretne słowo, które mi się bardzo właśnie z rewolucją francuską skojarzyło. Ale co to było? To była... A, kurde, nie them przypomnę French teraz. accents. And honestly, how cool would that have been? What are Nazwa you czegoś. hiding? Something is not quite right. My grandmother was French, so... The team was apparently quite evenly split on the idea of giving the Nightborn French accents, with some convinced it was a goer, and some certain it would just be really annoying. And apparently, they got as far as a first draft of the Thalyssira cinematic being voiced by a French actress, which is the thing that made everyone watch it and decide that actually, yeah, it is really annoying. That's the story I've Jeżeli francuski akcent usłyszeli na głos. been told by people on the team, people plural. Okay. I happen to believe it because of who the sources that told me the story were, but also I wasn't there. It might not be true at all. Other Legion devs could be watching this right now and shaking their heads in disbelief about this totally random made-up thing that I've just imparted to you. Like any report, you have to make decisions based on who is telling you, what their biases might be, and what their track record is. No dobra, ale and to... that goes for whether I believe my sources Rozumiemy. as much as for Do whether rzeczy. you believe what I tell you. And on the other hand, there Do are some rzeczy, poradź things that I zaraz, get told gościu mam. that clearly aren't meant to be repeated in public. And in those cases, I am absolutely not going to betray the trust of my source, right? And not just because I want them to continue to trust that they can tell me funny stories about the Nightborn, rozumiemy to. because on a Znaczy, human no, level, it would just be like a really shitty Słabe thing to do zachowanie, as a no tak, person. no. And this kind of information being given to me has happened a few times, and this stuff about Afrasiabim was one of those times and one of those things, because over the course of about Okay. a year, I Czyli on to wiedział. heard some of the things that I'm going to tell you now from no less than 4 different sources at different times in different contexts, all under the strictest confidence and very clearly not meant for public airing. And even though Okay. this shit is juicy AF, there was never any question. Może to jest jakiś mój bias, ale ja mam wrażenie, jakby zupełnie inne tu jest podejście do przedstawiania, że o to, co teraz wam powiem, to są przecieki u Taliesina, niż to jest u większości twórców. Nie macie takiego wrażenia, że on jakby tutaj
on nie mówi co dokładnie, skąd i tak dalej, ale on kontekstualnie jakby przybliża mniej więcej jakby granice pewne tych źródeł, na ile one w ogóle są prawdopodobne, na ile nie i tak dalej, jakby on daje jakieś takie wytłumaczenie kontekstualne w ogóle, jak traktować to, nie? A nie po prostu rzuca, że no tam kurwa mam przecieki, bo tam kurwa mam wujka wlizującego, coś tam, ja wszystko wiem 100%, nie? I potem jeszcze I sobie would problem. repeat it. Not properly anyway. Probably alluded it to in passing on stream, but no one really watches my No dobra. streams, and I certainly wasn't about to make a video on it, you know? Now though, thanks No to dobra, Belial dobra, covering dobra. it, which he is perfectly entitled to do, and him being one of the biggest creators in the space, there isn't really much that I can achieve by staying quiet. At the moment, this entire conversation is happening on essentially fourth-hand information. I at least can offer some second-hand. And with the knowledge that I've been told this by so many different people now independently, that I'm incredibly confident that it cannot be traced to the people who told me, I think it would be useful to share what I know. Oh, and by the way, Jesus. just before that, I don't think Dobra, I need to zgubiłeś mnie clarify już. this, but just in case, obviously, it is not Terran Gregory or Christy Golden that have told me this. Mostly because those motherfuckers don't Jasne. tell me anything. Zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie to, co on by powiedział, gdyby to byli oni. So, like I say, I've had DMs on this from 4 people that I've met in real life and know to be legit. I'm only going to show you the actual DMs from 2 of them because I think it's maybe possible that others might have identifying hints to them. And even then, I'm not going to show you every No DM. i to mi się podoba. Jak masz przecieki, to nie jest tak, że ujawniasz, wiadomo, tam source i tak dalej, ale dajesz cokolwiek, po prostu jakiś screenshot, jakieś uprawdopodobnienie tego, a nie source trust me dude For the i same tyle. reasons. Kurde, So no. you're not going to get a whole conversation here. Sorry, może ja mam bias tutaj, bo ja lubię Taliesina, nie ukrywam, chociaż nie zawsze się z nim zgadzam, były momenty, gdzie się z nim bardzo nie zgadzałem, ale kurde, no. The relevant bits. Right, in no particular order. One morning, I woke up to this. Would you like an off-the-record piece of information? Denusa didn't write the burning of Teldrassil. When BFA was in development, Denusa Okay. wasn't even working on it. He was still on Legion quests. Okej, czyli jak tworzono Battle for Azeroth, to Steve Danuser, aktualna, że tak powiem, aktualny kozioł ofiarny wszystkiego, jak chodzi o lore, nawet nad tym nie pracował, on pracował na Legionem, nad Legionem questowym, bo to wtedy jeszcze bo on chyba w 2019, jak dobrze pamiętam, został lead game designerem, znaczy, lead narrative the designerem. best he can. And Lubiliście questy w Legionie swoją drogą? Bo to... Zresztą dobra, nie będę. I have to admit that these DMs made me laugh because I already knew all of this because I'd already talked to someone else about it like a month earlier. And so if I were to show you my side of this exchange, it was just me going, no, really? No way. Obviously, the most striking thing about this is how it could be read as a defense of Denusa rather than anything else, right? So let's get one thing straight here. I'm not interested in defending Denusa, okay? Tak, to też ja od razu powiem, że jeśli mam być szczery, jak ja usłyszałem ten news o tym, że no za tam Teldrassil to wszystko tam, kurde, sabotaż i wina tego tam Afrasiabiego. Jeśli mam być szczery, znaczy pasowałoby mi, jakby wygodne byłoby dla poglądów, które ja, że tak powiem, posiadam. Wygodne chyba byłoby zaakceptowanie tego i łyknięcie tego od razu. Ale jeśli mam być szczery, to mi strasznie brzmi... Nawet nie mówię, że na pewno tak nie było, ale... Wiecie, to jest taka sytuacja, gdzie on jest taką, ewidentnie też takim, kurde, teraz jakby workiem do bicia, tak, no bo go już odcięli, on miał te... Afrasiabim, przypomnę, był bardzo bezpośrednio na celowniku, jak chodziło o ten skandal z tymi tam molestowaniami w Blizzardzie to pół roku temu i dlatego go tam odcięli, jak się okazało. To jakoś strasznie mi to tak brzmi, wiecie, że to jest teraz w takim razie koleś, w którego wszystko można zrzucać. Wszystko co złe to on wymyślił i to jest wszystko z nim tam poszło, nie? Trochę to tak, In terms of kurde, this whole brzmiało. Afrasiabim thing, I'm just interested in the Zabrzmiało truth. mi. And honestly, the revelation that Steve had very little to do with the main narrative event of BFA shouldn't really come as a surprise or revelation at all. A quick look at his LinkedIn Bo on tells od you that he 2019 was on był. quest design Aha, until like a month dokładnie. before BFA and the Dokładnie. burning of Teldrassil was announced at BlizzCon 2017. Dokładnie. There's no way its conception has anything to do with him, and that's obvious to anyone. That's always been obvious. What's interesting here to me is the idea that Ale Steve...
No ale co by, jakby nawet pomimo tego, jakby Danuser jest, jakby co by nie mówić o Danuserze i tym, jak jest historia w Shadowlandsach przez niego poprowadzania i tak dalej, moim zdaniem tam są bardzo niedobrze zrobione rzeczy, faktycznie zgodzę się, ale jakby ten Danuser to też już się stał taką kukłą do bicia, po prostu wszystko co on zrobi, po prostu złe, tego nawet w tym filmiku, co oglądaliśmy sobie przed chwilą, że wszystko co on tknie to złe, masakra, coś tam, a Danuser to nie jest tutaj, to jest coś, czego moim zdaniem wielu osób nie rozumie. Danuser w Blizzardzie to nie jest od 19. On od 19 jest tym lead narrative designerem, ale Danuser w Blizzardzie to jest chyba od Wodka, Kataklizmu? No od bardzo dawno, od tam lat, is now naprawdę. trying to lat. resolve those problems that he and the rest of the team inherited. There's another couple of DMs I want to show you from another source that follow a similar line, and this one is a bit spicier. To Alex okej. Afrasiabim To jeszcze zaraz zanim o tym, to jeszcze jedna w ogóle, że a propos tego Teldrassil, tego jak ja to, że tak powiem, jaka była reakcja. Też jeśli mam być szczery, to ja w ogóle, bo to jest tam właśnie, że Sylvanas i że Teldrassil. Dla mnie w ogóle w spaleniu Teldrassil to w ogóle Sylvanas nie jest problemem przede wszystkim. Jeśli mam być szczery, jakby, jeżeli Teldrassil, to pewnie był na początku w sumie powiedzieć, ale dla mnie w ogóle Sylvanas, to, że ona spaliła to Teldrassil w świetle tego, że tam jest ten Jailer, to w ogóle nie jest żadne jakieś tam dziwne, czy nie wiadomo co. Dla mnie z Teldrassil były dwa problemy. Pierwszym problemem było to, że zrobili to, pomogli jej w tym bohaterowie hordy, między innymi na przykład druidzi, i nie było narracyjnie w żaden sposób tak naprawdę wytłumaczone, dlaczego niby mieliby to zrobić, oprócz tego, że no tam pokręcili nosem z Saurfangiem tam czy coś, ale to absolutnie nie miało sensu, że oni się nie oburzyli na to i nie powiedzieli, hej, zaraz, ja w ogóle nie chcę brać w tym udziału, nie? A tak to kurde wyglądało trochę, tak? To jest pierwszy problem z Teldrassil. Drugi problem z Teldrassil, ze spaleniem Teldrassil, to jest Elun ewentualnie. A to, że Sylvanas tam to ja w ogóle... unilaterally made the decision to burn the World Tree and set Sylvanas on her villain path. And he did it without a plan. And then he left the WoW team. None of the current narrative team are happy with the World Tree burning. Okej, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Czyli nastąpienie Teldrassil, w sensie napisane zostało tak, według tego, że sobie ten Afrasiabim wymyślił, że Teldrassil spłonie i nie zaplanował nic po tym. Ani to, co jest z tym związane. Okej, to jest bardzo ciekawe. Couldn't pretend like it never happened. They are waiting for the day that they can move past the Sylvanas story and stop treating WoW like Game of Thrones. So to my mind, there's a clear picture being built up here, corroborated by the other DMs that I'm not going to share, of a major and controversial narrative decision being decided on and championed by Afrasiabim, who in fairness was the senior creative director at Blizzard at the time. Like literally everyone else on the narrative team was below him in importance and power. To właśnie on był właśnie na tym stanowisku co Danuser. Maybe wasn't so enthusiastically met by the rest of the senior narrative team at the time, which then got abandoned halfway through when Afrasiabim became too much of a liability and left the company, and which Steve Danuser, who was a quest designer when all this went down, is now in charge of resolving. No tak. I on musiał po prostu wziąć coś, co ten Afrasiabim sobie z dupy na poczekaniu wymyślił. O ile tak było, tak? O ile faktycznie tak było. He's doing a good or a bad job of that is up to you to argue about in the comments, but also totally irrelevant to what we're trying to work out here. I'm not interested in trying to defend or excuse any writing from any writer. To jest dokładnie to, o czym chociażby wczoraj gadaliśmy, nie? Taliesin też to prawdopodobnie jest w takiej pozycji, że tak naprawdę to rozumie, że pomimo tego, że on tutaj mówi to, co mówi i to w ogóle nie jest związane z tym, czy się podobają Shadowlandsy, Danuser, czy nie, to nie ma znaczenia, nie? Bo i tak przyjdzie grupa osób i go zacznie smarować, to kurwa bronisz Danusera, obrońca Blizzarda, White Knight wielki, bo wiecie, nie wiem, czy jesteście świadomi, ale jeżeli nie uskutecznia się takiego zestawu poglądu, że absolutnie wszystko, co do każdej po prostu najmniejszej rzeczy w Blizzardzie, to jest szataństwo, zło i najgorsze, co jest w aktualnym Blizzardzie, w aktualnym WoWie, to sorry, mam dla was złe wieści. Jesteście obrońcami Blizzarda. Since no one is trying to throw anyone under the bus, we're just asking what actually happened here. Because it's interesting to know, and sometimes the truth is just good for its own sake. So did he spitefully, purposely sabotage Sylvanas because he just wanted to piss everyone off? Was this his last laugh, his FU to a player base or a game or a team that he resented? Judging... Ale szczerze też w ogóle spalenie Teldrassil było ciekawe. W sensie jakby to było o tyle ciekawe i fajne w tym sensie, że to była w
wprowadzenie coś, czego w WoWie bardzo brakuje moim zdaniem. I bardzo brakowało na przestrzeni lat i do dziś brakuje, że jakby pewnej dynamiki w świecie, właśnie tym starym zwłaszcza świecie, że wiecie, na wskutek tego, że historycznie, fabularnie coś się dzieje, to co się dzieje teraz, to ma to swoje oddziaływanie jakby w świecie, po prostu, dotychczasowym. Moim zdaniem to jest coś, czego w WoWie bardzo brakowało. W BFA trochę próbowali coś z tym zrobić, w Legionie też troszkę tak jakby samo to w sobie mi się Do you know podobało. what people have said to me? I don't think so, honestly. I think this story is a little bit more nuanced and actually a little bit more sad than that. Let's start with the burning of Teldrassil. Do I think that Alex Afrasiabim, whose job it was to come up with the ideas, burned Teldrassil as some kind of aggressive act, like to purposely F everyone over and be an absolute dick about it? No, I don't think so. And one of the main reasons... Znaczy też mi się tak nie wydaje, no już to powiedziałem, no ale to naprawdę jakby jakoś tak strasznie mi to pachnie takim... To jest strasznie wygodne do takiego przedstawiania takiej narracji teraz. No. Bo go już nie ma, to można wszystko na niego zrzucić. I think the burning of Teldrassil Come was on. quite good, actually. Okay, let me explain. Hey everyone! So you know, sometimes we kind of struggle to actually integrate Przepraszam, these muszę przewinąć, bo mam It's rajd. funny, this one kind of just Sorry, means bro. So, Alex Afrasiabim's job was to create a narrative for World of Warcraft that facilitated a cohesive through line of story. Ale znowu nie mogę, że ja jakby dochodzimy do tych samych konkluzji w ogóle jeszcze zanim filmik obejrzę. And world development, but also to sell a video game. And there's nothing wrong with hype, you know? There's nothing wrong with excitement and buzz around a story. In fact, I would say those are good things. And I think the burning of Teldrassil absolutely achieved what Alex Afrasiabim całe would have oczy były na to. conceived it Wow, to. Like, zrobili, that is wow. one hell of an image to include in your expansion reveal, right? And to tell your players that the World Tree and the Undercity were going to get destroyed in the opening exchanges of a war. It was a dramatic image, a huge idea, a massive in-game event with lasting consequences, with one of the game's most loved and controversial figures at the very center of it all. It got everyone talking about it and discussing and speculating and often arguing for the best part of To prawda, ja byłem mega jakby zaciekawiony tym, jakby, no i raz jeszcze, to było właściwie, fajny był element w tym, że coś się dzieje, jest coś dynamicznego jakby się dzieje w świecie na wskutek, jakby jako konsekwencja wydarzeń, które się dzieją w historii, to było świetne. I jeszcze tu była ta tematyka wojny, to w ogóle było, The burning of Teldrassil is an example of Afrasiabim being very good at his job. The problem is not that he did it, the problem is that he clearly had no idea why it happened, he clearly had no idea what the end or even middle of this story was going to be. It's like the polar bear in Lost, right? The polar bear in Lost is incredibly cool. It is incredibly cool and intriguing and exciting that there is a polar bear on this tropical island. It's like, whoa, how did that get there? This is great. And it is, as long as the writers do know why it's there and didn't just put it there because it's cool, with the intention of working out how it got there later. As it turns out, the writers on Lost had no idea why the polar bear was there, which is why Lost sucks. And Afrasiabim had no idea how he was going to resolve the events that he kickstarted with his cool Czyli po prostu dali, według tego, po prostu z tego wynika, że po prostu dali to Teldrassil na zlecenie, że tak powiem, Afrasiabiego, bo to fajnie świeci, ale nie przemyśleli jakby jakie to ma mieć konsekwencje jakby fabularne i Danuser musiał to jakoś, że tak powiem, powiązać ze sobą w jakiś sposób połączyć. No to jest bardzo ciekawe. Because in hindsight, Alex clearly planned to basically just wing it, I guess, which is also very evident in the way BFA pans out. Quite a lot like Lost, actually, with its, ooh, here's an interesting thing, what's happening here? Well, maybe we'll tell you later when we've worked it out. Ooh, here's an interesting thing, what's happening here? Well, maybe we'll find out later when we work it out. Forever and ever, until you realize, you know what, I don't think they really are going to tell us after this stuff, because I don't think they know. That is definitely backed up by what people at Blizz have told me, and also by his behavior at the time too, because frankly, he was kind of acting weird. In fact, he was acting in a way that I can best describe as being on one. In the round of interviews straight after the BFA announcement, he said that he had been personally writing Sylvanas since 2006, and that's just not true, by all accounts. There was him saying randomly that Sylvanas was responsible for and planned. A w ogóle wiecie, co wam powiem teraz jeszcze? To jest kanał Taliesin&Evitel, polecam bardzo serdecznie. Ale wam teraz powiem w ogóle coś innego, taki inny trochę wątek, który mi też przyszedł do głowy, też na bazie tego, o czym gadaliśmy wczoraj, jak pamiętacie.
Chcę tylko tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Afrasiabi to jest stary, dobry Blizzard, kiedy oni jeszcze, wiecie, mieli talent i zajawkę i byli tacy super i fajni, nie tacy ci nowi. The Wrathgate incident, as if that was established canon, which it wasn't, and hilariously, still isn't, as in his wake, the team appear to have just completely ignored that. There was all that shit about firing the cannon that he Wait, just plucked what? out of thin air. Basically, there's a pattern here of impulsive decisions that affect Okay. very important and impactful parts of the story, Okay, which to ciekawe. Afrasiabim seemingly decides on without much consideration beyond the positive audience. Okej, czyli jeżeli dobrze to rozumiem, to często prawdopodobnie bywało tak, że Afrasiabim jako lead narrative designer walił z tyłka jakieś takie pomysły, które robią takie boom, typu właśnie tam, no tam spalimy Teldrassil, czy tam cokolwiek w tym stylu. I zostawiał jakby gdzieś tam reszcie trochę to, żeby oni jakoś to sensownie zrobili z tego jakąś historię, jakby w oparciu o te elementy, a nie odwrotnie, że te elementy wynikają z historii. No to jest bardzo ciekawe. Reaction that he's going to get in the moment that he says it. We're gonna fire that cannon. Taki, The way people wiecie z kim mi się to kojarzy? Sorry za wątek. Z Korwinem. To jest taki faktycznie, tutaj jest jakiś taki vibe, że strzel, rzucą jakiś taki hot take, jeb, nie? I czekam na jakieś takie po prostu huczne reakcje, takie głośne. on the team have described his approach to me Ciekawe, czy Afrasiabiego chowali w szafie przed bliskodami. is that he was proud of treating every WoW expansion like it was the last WoW expansion, which is great until there's another WoW expansion with a Panie Afrasiabim, nie! story that needs to carry on from the last one. The cannon still hasn't been fired, obviously. So do I think there was a vendetta No against właśnie, nie odpalili tego kanionu. Właśnie, przecież nic się z tym... No Sylvanas właśnie. from Afrasiabim? That, as the rumor Słuszna goes, he uwaga. was annoyed at how Garrosh's Ale ja o tym zapomniałem kompletnie. Mówimy o tym kanionie, który jest w tym tam, no, w Ażarze jakby postkataklizmowej. Ten gobliński, taki faktycznie, to nie było story tego. went in mists and decided to get revenge on the Banshee? I'm just speculating here based on the evidence at hand. But I don't think so, no. It sounds like a guy who got an idea in his head that he knew would be a total showstopper and did it without properly planning how it was going to resolve and without really listening to the people around him, confident that he could make it work Ciekawe. as the expansion played out. Kind of like the ultimate dude, trust me. But then got sacked from the company, finally, for being a complete piece of shit, leaving a team who never asked for this monumental, controversial, no-win story to somehow resolve it to everyone's liking. Did Danusa and his gang manage that? I think many of you would probably say no. Znaczy, jeśli mam być szczery, jeśli tak postawiona jest sprawa, że tak wyglądał rating w Blizzardzie przez ostatnie lata, to mi się wydaje, że oni w wielu miejscach naprawdę nieźle, jakby z tego, co musieli z tego ukręcić, to w sumie całkiem nieźle And that is w fair wielu enough. miejscach. I think in Shadowlands, they've probably tried to give the Sylvanas arc the focus and weight and central part of the story that they... No ale wiecie, na przykład z drugiej strony, żeby tak trochę też jakby argumentację z drugą stronę, że tak powiem, zważyć. Ludzie na przykład, na co ludzie są źli przy Teldrassil? No, na Elun, tak? Tą akcję z Elun, że Elun tam nie pomogła, że coś tam, ale tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, to przecież to jest coś, co w Shadowlandsach dopiero pociągnięto. Jakkolwiek. Jakby na etapie Battle for Azeroth faktycznie było powiedziane... No nie, no właściwie to już było powiedziane w Battle for Azeroth. Bo faktycznie w Battle for Azeroth, nie pamiętam czy od samego początku, ale było powiedziane... Wydaje mi się, że później dopiero to było powiedziane, ale tam było faktycznie powiedziane, że Elun nie pomagała. O, w ten sposób. Elun nie pomogła nocnym elfom, nie odpowiedziała na ich prośby. Na pewno na końcu to było bardzo mocno mówione. Więc tak się zastanawiam, ale chciałem powiedzieć, że to jest w sumie coś, co potem dopiero właśnie Danuser już musiał wymyślić, a nie Afrasiabim, ale z drugiej strony to chyba już było na początku hintowane faktycznie. Chyba faktycznie też musieli they z tym felt the jakiś... character deserved, and which the build-up in A nie BFA sobie teraz, szczerze mówiąc. kind of demanded. And whether or not this is their fault exactly, I think there's a Tak, ej, bardzo dajmy coś dla Beki, ale to potem nie wiem, podaj Blanta. No właśnie, no to tak to według tego chyba huge wyglądało, part of nie? the community, which would quite reasonably hold the opinion that they have failed in various parts of that. And there's plenty of Tak, room no. for videos on YouTube discussing the things that are wrong with the Shadowlands story. But I think it is also true to recognize that it's not really the current team's story. A poza tym przecież
historia dodatków i to było raz, że to było mówione w wielu miejscach, dwa, że to można zweryfikować sobie, akurat w świetle ostatnich dodatków to jest dosyć łatwo zweryfikować, że też tak naprawdę historia jako taka, ta główna, te takie, myślę, tak naprawdę myślę, że nie cała historia, tylko te takie główne punkty, to nie jest tak, że oni tu wymyślają z dodatku na dodatek, nie? Więc jeśli ja tak naprawdę te dwa teraz wątki jakoś bym połączył, zakładając, że oba założenia są prawdziwe, no to chyba w tym momencie musiało być tak, że oni wiedzieli mniej więcej, że na przykład jak zaczynało się BFA, czy tam powiedzmy kończył Legion i tak dalej, to że potem gdzieś tam będą już te Shadowlandsy i coś tam. I kurde... I jakby i mieli te takie główne, powiedzmy, takie totalne główne plot pointy, że no jest tam Jailer, jest coś taki, że tam mniej więcej tam te Shadowlands pójdziemy i coś tam się stanie i tam powiedzmy, że tam skończy to w Zeref Mortis, ale bez jakichś tam konkretnych, że okej, Sylvanas to pójdzie tak, w ten sposób i w tym dokładnym momencie tam się odwróci i tak dalej, i tak dalej. I że w ramach tego ten, no, Afrasiabim rzucał te takie pomysły trochę z dupy, ale z drugiej strony mając nawet ten ogólny szablon tego, co będzie dalej, a raz jeszcze my wiemy na pewno, że oni mają pewne takie szablony w kontekście następnych jakby już dodatków, następnych dalej, co my jeszcze w ogóle nawet nie wiemy, że one jakby będą, no to chyba nigdy nie mogło być takie w 100% z dupy, nie? Tak, no mi się wydaje, że to tak z tego wynika, że to nie mogło być takie w 100% kompletnie, tak jak Taliesin trochę to tutaj mówi, że było takie kompletnie, że on rzucał i tam róbcie co chcecie. Nie? That it was kind of dropped in their laps like a cool but problematic polar bear. And there is some truth in the idea that 10.0 will be the first real shot that Danusa has at his own thing. When 9.2 was announced and he said, Eternity's End serves as the final chapter of one book of the Warcraft saga. I think it's fair to interpret that not as him copying the language of Final Fantasy XIV, although why would that be bad, or claiming that he wrote Warcraft 3, but as basic... Znaczy dobra, to drugie to ja nie wiem skąd ludzie to wzięli, w sensie ludzie z tego, co przed chwilą było pokazane przy Danuserze, jakkolwiek okropna była ta zapowiedź 9.2 uważam, to ja nie wiem skąd ludzie wzięli stamtąd i powtarzają to do dzisiaj, że Danuser twierdzi, że oni od początku od Warcrafta 3 planowali Jailera i coś tam, kurwa. closing the book on the story that he and his team inherited and being able to start telling their own tale. And of course only time will tell if that's been worth the wait, but when it comes to Alex Afrasiabi's contribution to the current state of World of Warcraft, at the very least, there's a general sentiment among the devs that he started something which he had no idea how to finish. Ja jednak tak w 100% chyba mi się wydaje, że to nie... Jakby tak nie kupuję tak w pełni tej narracji, że to był taki, że ten Afrasiabim co po prostu tam rzucał i tam siedział, kurde, i róbcie co tam sobie wymyślicie, ja tylko rzucam bombę i wychodzę i trzaskam drzwiami i idę tam jeździć Ferrari czy coś. No bo raz jeszcze oni mieli te takie ewidentnie jakby dalej zaplanowane, wiecie, że jesteśmy w Legionie, no to oni już wiedzą, że potem będzie BFA i ewentualnie się tam potem Shadowlands, jakby parę dodatków do przodu, więc to nigdy nie mogło być aż tak z dupy, nie? Tak mi się wydaje, no. Chyba że mają to na jeszcze bardziej ogólnym poziomie. And that they've been trying to wrap it up for him ever since. You will make up your own mind, as you should. I'm just telling you what I know. So, thank you for joining us today. I never thought I would end up making this video, honestly, but here we are. Hopefully it proves a worthy addition to the discourse and helps clarify some things in amongst all the he said, she said. If you like this video, don't thank us. Thank our patrons who give their actual, no dobra, real to life dzięki. No okej, no nie, no ale filmik bardzo ciekawy. Filmik bardzo ciekawy, jeśli mam być szczery, to w ogóle najbardziej chyba mnie osobiście, najbardziej taki przekonujący, kupujący filmik, jeżeli chodzi o filmiki typu ej, jestem twórcą, mam przecieki od Blizzarda. Wydaje mi się, że żaden, nie wiem czy aż nie przesadził z tym, z uprawdopodobnianiem jakby tego, że a dlaczego w ogóle to, że ja ci mówię, że ja mam jakiś przeciek, to masz w to w ogóle jakkolwiek uwierzyć. Tak mi się wydaje, że nie widziałem jeszcze, żeby ktoś to zrobił tak przekonująco. No okej, no dobra, ale filmik bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. No dobra.